pełnym pudełku. Puste pudełka. Zapraszam na puste pudełka. Puste pudełka. Tym chwalebnym intro chciałabym Was zaprosić dzisiaj na odcinek, w którym omówię Wam zużytą przeze mnie pielęgnację. Już mi się troszkę uzbierało, pełny koszyk pielęgnacji, także zaczynamy. Zaczynamy od góry, świeże denko, czyli szampon ze Stars from the Stars Clean Sky. To jest helatujący szampon enzymatyczny i był to bardzo dobry szampon, jeżeli chodzi o jego właściwości oczyszczające. Dobrze mył, dobrze oczyszczał skórę głowy. Natomiast ja mam ten problem, że mam bardzo wrażliwą skórę głowy, więc potrafiło mi się pojawiać swędzenie czy jakieś krosteczki po tym szamponie, natomiast nie uznałabym, że to jest jego wina, tylko bardziej moja wina jako osoby posiadającej bardzo wrażliwą skórę głowy. Niemniej dobrze mył, dobrze domywał, dobrze się pienił, był bardzo, bardzo w porządku. Następnie przechodzimy do soli do kąpieli z Hagi. Ja kupiłam ją Bartkowi jakieś, wiecie, mikołajki albo coś tam w tym stylu. I powiem Wam, że ta sól tak pięknie pachnie. Jest po prostu bardzo intensywny. Cytrusowo... troszkę ziołowy, cytrusowo-ziołowy, bardzo intensywny zapach, bardzo fajna sól do kąpieli, naprawdę czuć jej działanie, mega, mega przyjemny produkt. No i też polska marka, naturalny skład, bardzo, bardzo, bardzo fajny kosmetyk, podobał mi się. Myślę, że jak będę chciała może w przyszłości też jakoś okazjonalnie coś takiego kupić, to ta była bardzo, bardzo fajna. Nazywa się Forest Tales Boso po mchu. I love it. Zużyłam również prebiotyczny spray do ciała z Basic Lab. To jest produkt, który ma działać troszeczkę jak tonik, a troszeczkę jako taki produkt wyciszający nasze ciało i poprawiający, jak to można powiedzieć, poprawiający mikrobiom skóry, tak można to ująć, tak mi się wydaje. Może zmniejszać krostki na ciele, jakby wysypywanie ciała i u mnie faktycznie, kiedy regularnie używałam, zauważałam różnicę, jeżeli chodzi o ciało i o wysypywanie krostek, ale kiedy o niej zapominałam, no to wiadomo, że gdzieś tam się pojawiały te krostki. Natomiast to, co fajnego zauważyłam w tym produkcie, to, że fajnie redukuje swędzenie skóry. Ja mam tak, że po kąpieli, w której właśnie są jakieś sole albo jakieś płyny do kąpieli, no to skóra mnie po kąpieli swędzi. Muszę się po prostu albo pokremować, albo pobalsamować, albo myć się w czystej wodzie, żeby tego nie było. A właśnie po wysprejowaniu się tym produktem te swędzenie natychmiast ustępowało, więc bardzo, bardzo przyjemnie działało to na mnie, że nie musiałam po prostu się od razu smarować, tylko mogłam się tylko delikatnie spryskać i problem był z głowy. Więc ciekawy produkt, jeżeli macie jakieś właśnie problemy z ciałem, problemy skórne i jakieś takie dolegliwości typu wypryski, typu jakieś może podrażnienia albo właśnie swędzenie, myślę, że to może być naprawdę fajny produkt. Ja byłam bardzo zadowolona. Zużyłam również takie mydło w płynie do rąk z Luxi Creamy and Soft i powiem Wam, że ten zapach jest taki piękny. To jest jaśmin i wanilia. Wiecie, że ja nie przepadam za słodkimi zapachami, ale połączenie jaśminu, który sam w sobie jest taki leciutko słodkawy, ale orzeźwiający jednocześnie i miodu, no bardzo, bardzo przyjemny zapach. Ogólnie, no wiecie, mydła Luxi są spoko, bo są duże, są w tych takich ekologicznych opakowaniach, refill, wegański, więc naprawdę, naprawdę spoczko. Krem do rąk i w ogóle... Ja nie mogłam używać tego kremu do rąk, bo ma w składzie glikol propylenowy, na który jestem uczulona, więc dałam Bartkowi. Mój Bartek ma bardzo suche łapy, więc on przyjmuje kremy do rąk w każdej ilości. I mówię, kotuś, wezmę do denka, tylko ty mi powiedz, zrecenzuj, co ty myślisz o tym kremie. Więc cytuję mojego Bartka. Mówi, że jest dobry, nawilżający, lekki, więc raczej do takiej codziennej pielęgnacji rąk niż w przypadku, jak ktoś ma jakieś duże problemy z przesuszeniem rąk. Czyli do takiej codziennej pielęgnacji, jak najbardziej spoko, delikatny, lekki i nawilżający. Także macie recenzję od Bartka. Co my tu mamy? Zużyłam również, a propos Ireny Eris, maseczkę nawilżającą. Maseczka Algorytm i ta też maseczka bardzo dobrze mi się sprawdzała. Ja te maseczki od Ireny Eris gdzieś tam już niejedną próbowałam i powiem Wam, że każda jest naprawdę bardzo dobra. Bardzo dobre maski ma Irena Eris i ta Algorytm właśnie z algami, stąd nazwa Algorytm, bardzo intensywnie nawilżająca, taka kremowa, lekko białawo-zielonkawym czy białowo-turkusowym kolorze, nakłada się na buzię i ona się w pewnym stopniu wchłania, więc widzimy, że robi się w niektórych miejscach przezroczysta i naprawdę czuć po tej maseczce
że buzia jest porządnie nawilżona, taka miękka, taka sprężysta się robi. Bardzo, bardzo przyjemna maska, więc też z przyjemnością ją zużyłam. Dezodorant standardowo, to już któreś moje opakowanie, CD, dezodorant granatowy. Teraz nie było tego w sklepie, więc kupiłam sobie, tam jest liliowy, chyba jakiś taki kwiatowy. Wolę ten, generalnie jeden z moich ulubionych dezodorantów, bo on nie ma mikroplastiku, nie ma składników pochodzenia zwierzęcego, nie ma barwników syntetycznych i nie ma aluminium, ale to jest jedyny dezodorant, który faktycznie u mnie działa. Przez alkohol, który zawiera w składzie, naprawdę czuję różnicę, że po nim się nie poci, po nim się człowiek nie śmierdzi, więc bardzo lubię ten dezodorant i bardzo mi się sprawdził, chociaż próbowałam różnych naturalnych, ten sprawdza mi się najlepiej, więc już używam kolejnego opakowania, to jest moje, nie wiem, 10. Bardzo, bardzo lubię. Zużyłam też mydełko, takie mydełko, ostatnio kupiłam sobie, wiecie co, potrzebowałam po prostu na szybko do umycia pędzli i wzięłam z Biedronki kremowe mydło, francuska róża i bawełna. Pachnie mydłem, myję, jest ok. Zużyłam również wcierkę Baby Hair Planet, stymulującą wcierkę z Stars from the Stars. Ciężko mi powiedzieć, czy działa na porost włosów, bo wiecie, na to trzeba zwracać uwagę, na tym trzeba się koncentrować, gdzieś tam śledzić, a mnie to po prostu nie interesuje za bardzo. Mam gęste włosy, nie potrzebuję, wiecie, dodawać sobie jeszcze baby hairów, więc tak nie zwracałam uwagi, aczkolwiek fajnie czułam, że tak troszeczkę łagodzi skórę głowy, bo to też jest normalizująca, normalizująca do skóry głowy. Okej. Myślałam, że do normalizującej skóry głowy. Coś mi nie grało, ale tak, jest to taka normalizująca. Może nie czułam redukcji przetłuszczania się, ale właśnie takie złagodzenie troszeczkę tej skóry głowy, więc była w porządku, ale czy działa na porost, nie wiem. Po prostu nie zwróciłam uwagi. Też przy krótkich włosach to ciężko zauważyć, bo jak ma się długie, żeby się przedziały, to tutaj ci sterczą te baby hairy, a jak ma się krótkie, to ciężko to zweryfikować. Lecimy dalej. Zużyłam 2 gąbeczki. Już uznałam, że to jest ich czas. Prezentują się w ten sposób. Ta jest z Glam Shopu, to taka klasyczna glam shopowa, a ta jest chyba z Money Brushes. Ta wersja bardzo, bardzo miękka. Obie są bardzo spoko, bardzo je lubiłam. Ta się robi taka już nieprzyjemna, jak już jest taka porządnie zużyta, to podczas płukania jej to robi się z niej taki obślizgły ślimak trochę, nie za fajna, jak już jest taka porządnie zużyta, ale ta klasyczna jak najbardziej z Glam Shopu bardzo, bardzo spoko. Obie bardzo lubiłam, ale już widzicie, wyglądają po prostu obrzydliwie. Zużyłam sobie również Fresh Me Up suchy szampon z Bangerhead. To jest taka mini wersja, wiecie, w podróż czy coś. Ja rzadko używam tego typu rzeczy, bo właśnie ze względu na wrażliwą skórę głowy lepiej takich rzeczy nie używać. Natomiast tutaj mi się pejsik odkręca, nie to pse. Natomiast wiadomo, fajnie jest mieć coś takiego raz na jakiś czas, tak alarmowo, kiedy po prostu nagle okazuje się, że musimy mieć tą głowę świeżą. Ten był bardzo spoko, dobrze działał, też mocno jakoś tak nie bielił i te opakowanie nieduże mi odpowiadało, bo po prostu było poręczne. Było bardzo spoko i lecimy dalej, tutaj niedużo mi zostało. W ogóle mam tutaj sporo jeszcze pielęgnacji z Glam Shopu, może przejdziemy do niej na koniec, bo chciałabym ogólnie o tej pielęgnacji Glam Shopowej trochę Wam powiedzieć, więc lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Zapomniałam w ogóle o tej odżywce. Odżywka z Nakomi. Trochę mnie tu prześwietla. Może tak Wam pokażę. Argan Oil Conditioner z prowitaminą B5 z Nakomi. Gdzieś ją zamawiałam, ale wiecie co? Nie pamiętam gdzie. Gdzieś online na pewno kupowałam i powiem Wam, że bardzo mi pasowała ta odżywka, bardzo. Taka przyjemna, nawilżająca, troszeczkę ujarzmiająca włosy, ale widać to nawilżenie, takie otulenie właśnie tym olejkiem arganowym, że włosy były takie ładne, miękkie, lśniące. Mi bardzo podpasowała pod moje włosy, pod moje potrzeby aktualne. Myślę, że w przyszłości, jak będę miała okazję po prostu gdzieś zamawiać, gdzie ta odżywka będzie, to chętnie ją kupię ponownie, bo specjalnie ją zamawiać, tylko ją z jakiegoś sklepu internetowego, to może się nie opłaca, ale jakbym miała okazję, to chętnie bym jej sobie użyła. Mi bardzo podpasowała na moje potrzeby, właśnie żeby włosy się nie puszyły, żeby były takie po prostu przyjemne, nawilżone, błyszczące, jak najbardziej spoko. A byłam w tym czasie, kiedy jej używałam, trochę po takim przeproteinowaniu włosów, że one były takie właśnie
takie siankowate się trochę zrobiły, takie trochę suche, matowe i ta odżywka naprawdę zrobiła mi różnicę i podratowała mi te przeproteinowane włosy, więc byłam bardzo zadowolona z niej. What's next? Next mamy antyoksydacyjne serum wyrównujące z Basic Club. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o to serum, ja w ogóle bardzo lubię pielęgnację z witaminą C. Natomiast nie wiem, czy widzę jakiś rezultat podczas jego używania, że moja skóra jakoś inaczej wygląda, czy inaczej się zachowuje. Ja bardziej traktuję witaminę C jako taką prewencję, po prostu działanie przeciwstarzeniowe, ochrona nie ochrona przeciwsłoneczna, tylko wiecie, jak to powiedzieć, no wiecie o co chodzi, no po prostu antyoksydacja, no po prostu. To ma działać samo w sobie, natomiast niekoniecznie widziałam jakiś rezultat wizualny na mojej cerze, więc używam witaminki C raczej tak, żeby po prostu, coś mi tutaj szaleje ostrość, więc używam witaminki C raczej, żeby po prostu zapobiegać przebarwieniom, zapobiegać przeciwstarzeniu się, słuchajcie. Więc jak chcecie zapobiegać przeciwstarzeniu się, to polecam to. Następnie mamy też Basic Club. Coś tutaj mi się chyba ulało trochę, bo trochę mi takie brudne wylatują te kosmetyki. To jest ten primer tonizujący z Basic Club, nawilżający, bardzo przyjemny produkt. Wiecie, że ja do toników tak podchodzę, czy to jest mi potrzebne, czy nie, średnio, ale ten był naprawdę fajny. Ten niebieski jest do skóry wrażliwej i suchej, aż się przez chwilę zastanawiałam, czy to jest niebieski, czy to jest zielony. Mam czasami takie zawiechy i się mylę, jeżeli chodzi o nazwę tych kolorów. No i faktycznie ja zauważałam różnicę, że to nie działa tylko jak tonik, ale to działa właśnie fajnie, nawilżająco, że to coś robi, nie tylko po prostu, że się spsikam i koniec, tylko on faktycznie coś robił. Czułam, że nawilżał, ściągał mi ściągnięcie skóry. Co ja gadam w ogóle zawsze w tych denkach, jeju. W każdym razie bardzo przyjemny. W tych primerach tonizujących chodzi o to, że oprócz tego, że działają jak toniki, czyli wyrównują pH, troszeczkę tam łagodzą skórę po umyciu, nawilżają, to mają jeszcze wspomagać wchłanianie się pozostałych kosmetyków, które nakładamy później, właśnie jako taki primer, który polepsza wchłanialność i tak dalej. Bardzo mnie to przekonuje, bo ja generalnie, wiecie, za tonikami, tak jak mówiłam, średnio przepadam, a tutaj mamy coś więcej otrzymujemy w prezencie, więc bardzo spoko. Aktualnie używam do skóry ultra wrażliwej, taki cały biały, i on ma formę takiego mleczka i jego się tak trzeba już nie na twarz, tylko na rączkę psiknąć, wsmarować. Tamten to jest dopiero geniusz. Dla mojej skóry wygrywa, ale ten też był bardzo przyjemny, no i ma formę taką właśnie, że nie trzeba wacika, nic, tylko po prostu spryskujecie buzię i to jest najlepsza forma toników. Po co komu marnować jednorazowy wacik, skoro można mieć opakowanie ze szprejem. Mistrzostwo świata. Mam tutaj również, już dochodzimy do końca powoli, jakieś oczywiście psie włoski, wybaczcie mi, pardon my French, olejek z drzewa herbacianego. To jest kosmetyk, czy raczej jakiś taki półprodukt, który jest u nas zawsze w naszej łazience do takich zadań specjalnych, można powiedzieć. Aktualnie używamy również olejku z drzewa herbacianego do dyfuzora zapachowego, ale on jest bardzo fajnym kosmetykiem, żeby mieć na wszelki wypadek w przypadkach, kiedy pojawi się u Was jakiś pryszczyk, jakiś wyprysk. Tylko uważajcie, jeżeli macie naczynkową cerę. Albo pojawia się Wam opryszczka na ustach. Właśnie, żeby zasuszyć delikatnie, zabić te bakterie, jakieś takie nieprzyjemne rzeczy, żeby szybciej zaczęło się goić te różne zmiany, czy wypryski, czy właśnie jakaś opryszczka. Działa fantastycznie. A na opryszczkę naprawdę przyspiesza gojenie, bo ona tak porządnie zasusza tą opryszczkę. Polecam, jeżeli macie opryszczkę, tak żeby awaryjnie mieć sobie do posmarowania. Mi się zdarzyło nawet delikatnie jakąś aftę miałam gdzieś tutaj, wiecie, tak tutaj blisko ust i też delikatnie posmarować i dużo szybciej złagodził się ten ból przy afcie, więc no polecanko po prostu mieć, wiecie, w takiej swojej domowej apteczce. Bardzo fajna rzecz i niedroga, bo tam koło, nie wiem, 10-12 zł kosztuje, więc polecanko. Mam tutaj jeszcze, też zapomniałam, że to miałam, Clinic Way, krem taki regenerująco-nawilżający, Clinic Way. Kurczę, powiem Wam, że
Dobra, już mi się przypomina. Jak powąchałam, też mi się zaczyna przypominać. To jest seria, ta Clinic Way, to jest seria do takich wrażliwych cer i ten krem mi bardzo fajnie odpowiadał. Ten był konkretnie na noc, ale ja nie pamiętam, żeby on był jakiś ciężki, żeby on był... No, to był taki raczej w konsystencji przyjemny, leciutki, nawilżający krem, bardzo przyjemny. Był okej. Nie wiem, czy jakoś mi zapadł mocno w pamięć, żeby miał nie wiadomo jakie właściwości. Faktycznie dobrze nawilżał, buzia była po nocy taka wypoczęta, ładnie wyglądała, więc ja byłam zadowolona, ale to nie tak, że to było jakieś wow, że jakoś nie wiadomo co mi zrobił z cerą, no nie? Był jak najbardziej w porządku. Wracaj mi tutaj. Tu masz być. O, a ty tu. Trochę taka Betty Boop, nie? Z tymi. I zostało mi 1, 2, 3, 4, 5 kosmetyków, wszystkie z Glam Shopu, z tej linii Glam for Skin. Specjalnie tak zostawiłam je na koniec, bo chciałabym chwileczkę o nich porozmawiać, bo wydaje mi się, że wiele osób ma obawy, że ta linia to jest jakaś taka, wiecie, randomowa po prostu pielęgnacja. Wiele osób uważa, że niektóre serie, jakie Glam Shop wypuszcza, to są takie może jakoś mało przemyślane, czy no właśnie niepodpasowane pod jakieś tam upodobania. I może tak samo z pielęgnacją się wydawać, że to jest taka randomowa, jakaś tam wymyślona na szybko i wyprodukowana pielęgnacja. Natomiast z mojego doświadczenia powiem Wam, że to są bardzo, bardzo dobre kosmetyki. Więc przechodzimy sobie po kolei. Zacznę od maseczki, którą używałam właśnie wczoraj. Maska Mango plus witaminy, taka super odżywcza maska w formie płacht, takiego płachty, którą nakłada się na twarz, zostawia na 15 minut i potem ściąga. I tutaj na opakowaniu było napisane, żeby resztkę tego, co zostało, albo sobie wmasować, albo ściągnąć wacikiem. Ja jak sobie to wmasowałam, to mi się skóra mocno lepiła, więc dla mnie to było sensoryczne piekło i po prostu musiałam to delikatnie chociaż zmyć. Niemniej buzia po tej maseczce bardzo przyjemnie nawilżona, taka sprężysta, taka napięta delikatnie, taka ujędrniona, bardzo, bardzo, bardzo przyjemna. Tutaj oczywiście mowa jest również o działaniu przeciwzmarszczkowym, przeciwstarzeniowym, o wygładzeniu skóry, zmiękczeniu, odżywieniu, więc jak najbardziej uważam, że bardzo, bardzo fajna maska, chociaż nie jestem jakąś dużą zwolenniczką takich maseczek w płachcie, bo po prostu są zbyt jednorazowe. Wolę już takie opakowanie, które starczy mi na kilkanaście czy kilkadziesiąt razy. Niemniej, wiecie, no jako taka bankietowa maseczka bardzo, bardzo przyjemna, godna polecenia, bardzo fajna. Jakbyście mieli okazję sobie coś tam zamawiać w Glam Shopie, by brakowało Wam do darmowej wysyłki, tam ileś tam, może właśnie taka maseczka będzie spoko. Następnie zużyłam również żel do mycia twarzy i ten żel, powiem Wam, że nie do końca mi podpasował. Chyba jako jedyny kosmetyk z Glam for Skin, z którym się nie polubiłam. I już Wam mówię, opowiadam, ma swoje plusy i minusy. Z pierwszych plusów jest jego konsystencja. To jest naprawdę bardzo treściwy żel, chociaż tutaj w opakowaniu, jak się go przelewa, on się wydaje dosyć rzadki, ale po nałożeniu na ręce jakby niewiele go trzeba, żeby dobrze nałożyć na twarz. On się nie pieni mocno, więc mamy raczej takie żelowe uczucie, natomiast podczas spłukiwania czuć, że on jest naprawdę treściwy, że to nie jest tak, że dotkniemy tylko raz wodą i już nic nie mamy na twarzy, tylko trzeba go kilka razy opłukać wodą, żeby faktycznie zniknął z twarzy, więc czuć, że po prostu on faktycznie jakby działa w tym sensie, że jest taki treściwy, że to nie jest sama woda, tylko naprawdę jest coś w tym składzie. Natomiast to, co mi przeszkadzało trochę w tym żelu, to, że czułam po jego użyciu trochę zbyt mocne ściągnięcie na cerze i kiedy przemywałam oczy i chciałam zmyć sobie resztki makijażu po demakijażu, na przykład olejkiem, no to czułam, że niestety powieki mnie swędzą. Więc wydaje mi się, że dla mnie ten żel jest po prostu trochę za mocny. Ja mam cerę tłustą, ale jednocześnie wrażliwą i u mnie trzeba uważać właśnie z takim oczyszczaniem zbyt mocnym. Czułam na cerze zbyt mocne ściągnięcie, a na powiekach swędzenie, więc no wiecie, trochę bez sensu było mi tu wszystko myć, a tu mi zostawały jakieś resztki kosmetyku po demakijażu, więc no też chciałabym umyć sobie żelem, czy pianką, czy czymś jednocześnie. Więc u mnie mi nie do końca pasował, natomiast jeżeli lubicie może jakieś takie mocniejsze oczyszczanie, potrzebujecie czegoś takiego, może będzie spoko. Mi nie odpowiadał. Mamy następnie olejek do demakijażu twarzy i oczu i tutaj już jest znacznie lepiej, bo ten olejek naprawdę bardzo fajnie zmywa wszystko. On ma bardzo lekką konsystencję, bardziej jak
powiedzmy oliwka dla dzieci niż na przykład olejek arganowy, rycynowy, bo rycynowy jest taki gęsty i ciężki, a oliwka dla dzieci jest taka bardzo rzadka, taka płynna. I przez to, że ten kosmetyk jest taki rzadki i płynny, bardzo niewiele trzeba użyć, żeby rozprowadzić ładnie na całej twarzy. Ponadto, no naprawdę przepięknie wszystko rozpuszcza. Salutki makijaż, wodoodporny, niewodoodporny, wszystko bardzo ładnie i też bardzo przyjemnie zmywa się nim oczy, bo właśnie przez tą lekką konsystencję łatwo rozpuszczają się rzęsy i wszystko, więc pod tym kątem bardzo ładnie usuwał po prostu wszystko, co trzeba. Byłam pod tym kątem bardzo z niego zadowolona. Natomiast troszeczkę brakuje mi w nim właściwości emulgujących. Gdyby on się pod wpływem wody emulgował, to uważam, że to byłby kosmetyczny ideał. Natomiast kiedy zmywamy go wodą, no to cały czas czuć ten olejek na twarzy. Oczywiście trochę tych zabrudzeń się zmywa, no ale oczywiście trzeba użyć później pianki. I chociaż dwuetapowe mycie to jest standard w obecnych czasach, to ja lubię, kiedy po prostu spłukuję taki produkt do demakijażu i już prawie tego makijażu nie mam i domywam tylko takie resztulki. A tak to muszę jeszcze domywać ten olejek, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Do tego dołączony jest tam w zestawie też taka myjeczka. Jeżeli zmoczymy sobie tą myjeczkę i ściągniemy faktycznie ten olejek myjeczką, no to wtedy nie ma żadnego problemu. Natomiast ja po prostu mam taki zwyczaj, że staram się nie pocierać buzi, więc raczej wolę zmywać bezpośrednio wodą. Więc tutaj brakowało mi troszeczkę tych emulgujących właściwości, żeby chociażby tutaj ten tusz do rzęs taki rozmymłany z tym olejem właśnie udało się porządnie zmyć. Trochę się oczywiście zmywało, ale nie w pełni, więc gdyby był emulgujący jeszcze, to by było mistrzostwo świata. Niemniej jest naprawdę bardzo dobry, bo zmywa wszystko przepięknie, a jak używacie jeszcze do tego właśnie takiej myjeczki, to ze zmywaniem nie powinniście mieć problemu. Bardzo dobry olejek. I zostały mi dwa produkty. Pierwszym z nich jest bogaty krem na noc. I to jest w ogóle śmieszna sprawa, bo ja ten bogaty krem na noc używałam zarówno na dzień, jak i na noc. I co ciekawe, nie zauważyłam, żeby był jakiś bardzo ciężki, żeby makijaż mi się po nim mazał, makijaż się ładnie na nim utrzymywał, więc używałam go również na dzień. I opowiadałam Wam chyba w poprzednim denku, że używałam też z tej serii kremu na dzień i miałam wrażenie, jakby mnie trochę tak oblepiał. Ale używałam go w sezonie letnim, kiedy było bardzo ciepło. Używanie tego przepadło akurat na największe mrozy, na okres zimowy i czułam, że naprawdę fajnie otula, fajnie nawilża, ale nie był ciężki, nie czułam tej ciężkości. Więc może to jest kwestia tego po prostu, w jakiej porze roku używacie tych kosmetyków, bo one są, te kremy, raczej bogato nawilżające, takie konkretne. Mają tam w składzie też jakieś olejki, oczywiście witaminy, no tak porządnie odżywiają i są bardzo dobre. Na przykład mojemu Bartkowi, który też ma buzię suchą, bardzo mu odpowiadały te kremy i lubił i jeden, jak i drugi. Natomiast u mnie wydaje mi się, że to zależy od pory roku. Może właśnie w okresie jesienno-zimowym te kremy się sprawdzają, no bo ten sprawdził mi się super, ale boję się, że właśnie gdybym używała go latem, to byłby dla mnie już zbyt lepki po prostu. Niemniej, jeżeli macie cerę dojrzałą, jeżeli macie cerę suchą, odwodnioną, normalną, ta pielęgnacja może być dla Was naprawdę, naprawdę fantastyczna. I na końcu, na deserek, zostało nam jeszcze serum do twarzy. To jest to serum z Glam4Skin i to serum jest nawilżające, rozświetlające. Jedyny minus, jaki zauważyłam przy tym, to to, że to opakowanie ma taką dosyć wąską tutaj szyjkę. I jeżeli mamy tego kosmetyku dużo, to musimy tak ostrożnie tutaj wkładać do środka, bo jak ta pipetka jest dookoła oblepiona tym serum, no tak włożymy tak szybko, to możemy tutaj, wiecie, dotknąć tej szyjki i może nam się tutaj coś tam trochę babrać, wylać. Więc trzeba na początku tak ostrożnie wkładać, bo ta szyjka jest dosyć wąska. Jeżeli chodzi o same właściwości serum, też fenomenalny. On się akurat zbiegł z rozpoczęciem przeze mnie stosowania serum z retinalem, po którym zazwyczaj mamy delikatnie ściągniętą cerę, potrzebujemy więcej nawilżenia i te serum działało fenomenalnie właśnie w tej sytuacji, kiedy potrzebowałam mocnego nawilżenia. I czuć po tym serum, że jest bardzo treściwe, bardzo konkretne. Ono jest lekkie, ale bogate jednocześnie. Bardzo dobrze nawilża,
odżywia, łagodzi, ściąga takie, wiecie, uczucie spięcia na skórze, takiego naciągnięcia po jakimś oczyszczaniu, czy po mocnym myciu twarzy, kiedy właśnie ta buzia jest ściągnięta, albo jak macie twardą wodę, to bardzo fajne ukojenie to serum przynosi. Powiem Wam, że to są naprawdę bardzo dobrze przemyślane kosmetyki, mimo że jakby nie każdy mi w 100% odpowiada, ale czuć po ich formule, po ich konsystencji, po ich właściwościach, po tym jak siedzą na skórze, że to nie jest byle jaki krem z byle jakim składem, z jakimś tam jednym ekstraktem, tylko to są naprawdę bardzo fajne składowo kosmetyki. Oczywiście nie będą każdemu odpowiadać, bo każdy z nas ma inne potrzeby i inną cerę, ale nie obawiajcie się, że to są jakieś takie randomowo wypuszczone kosmetyki, bo one są naprawdę bardzo dobre. W szczególności dla cer tłustych i dojrzałych. Mua. Coś pięknego. To serum bardzo przyjemne. Myślę, że w przyszłości chętnie bym do niego wróciła, jak najbardziej. I to wszystko. Ile nam wyszło tych kosmetyków tym razem? 2, 10, 14, 18, 20. Słuchajcie, już czułam, że tak mi się tutaj uzbierało czubato, ale nie pomyślałam, że aż 20 kosmetyków mi się udało zużyć. Tak na początku mi powoli szło, a potem nagle zaczęło dochodzić. To się okazało, że jest czubaty pudełek. Jeżeli mieliście któryś z tych kosmetyków, to również napiszcie, co o nim myślicie. No i jeżeli odcinek Wam się podobał, lubicie Denka, to zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!